Moja podróż zaczęła się od Dublina tym razem, w którym zaczęłam się przez 4 noce. Jednak nie udało mi się nic ciekawego tam nagrać z kilku powodów. Jednym powodem była pogoda, czyli trochę za zimno było na tę porę roku, jak również samopoczucie i brak ogólnej weny twórczej. Więcej możecie przeczytać w moim blogu na temat Dublina i moich odczuć do tego miasta. A teraz zapraszam Was do obejrzenia mojego vlogu z Maroka. Zatrzymałem się w Fez, tutaj w hotelu. To jest taras hotelu w Fezie. Powiem Wam szczerze, że dobrze wczoraj wybrałem przejazd taksówką, niżeli miałbym się wybrać piechotą, bo tak jak mi podpowiadało moje przyzwyczajenie, bo po prostu bym spacerował do późnych godzin porannych. Z pewnością, bo architektura tej Mediny Fez jest tak skomplikowana, że to jest kompletna łamigłówka i osób, które przyjeżdżają tu pierwszy raz, naprawdę łatwo można się zgubić. Szczególnie, że hotel, w którym się zatrzymałem, nie jest też tak bardzo rozpoznawalny i jest ulokowany nie dość, że w Medinie, to jeszcze w dodatkowych tunelach i tak dalej. Także jedyna dobra rzecz, którą wczoraj wybrałem, to to, że wybrałem taksówkę, niżeli posłuchałem swojego głosu przyzwyczajenia tak zwanego. Społeczeństwo w Fez, tego co zdążyłem zauważyć w przeciągu jednego dnia, jest chyba trochę więcej populacji arabskiej niż berberowskiej, jak to było w Marrakeszu. Oczywiście nie sprawdzałem statystyk, nie wiem jak to się dokładnie klaruje w jakichś tam oficjalnych stanowiskach, ale no takie mam tylko doświadczenie po pierwszych godzinach pobytu tutaj w tym mieście. Zdecydowanie odmienne niż Marrakesz w pewnym stopniu, no bardziej muzułmańskie można tak powiedzieć, chociaż no każde miasto nie jest w Maroku muzułmańskie, ale Fez słynie z tego, że jest takim siedzibą duchową Maroka, nie? Czyli takim bardziej miastem, w którym jest więcej poświęcone do teologicznych jakichś tematów związanych z islamem i chyba to właśnie daje się doświadczyć w porównaniu do Marrakeszu, w którym ta atmosfera jest taka bardziej berberowska, czyli taka bardziej troszkę odmienna od kultury arabskiej. Chyba bardziej wyluzowana, można powiedzieć. Nic, zbieram się do zwiedzania i zapraszam do oglądania. Zabudowania Medyny zaczynają mieć sens, kiedy jest plus 50 stopni w upalne lata saharyjskie. Na obecny okres, czyli zimowy, nie jest aż tak przyjemnie, można powiedzieć, nie? Bo wszędzie się chodzi tylko zapach kocich churdeszczynów, ale w lato to naprawdę ratuje klimat.
gdy będziecie zwiedzać grabarnie tak zwane, czyli te miejsce, w którym przygotowują skóry na różne tkaniny, czyli na różne produkty, to gdy będziecie wchodzić, to zaoferują wam liść minty, znaczy taki krzak mięty. To powiem wam, że weźcie to mięty ze sobą, bo ona trochę będzie zabijać ten odór, który tam jest, bo odór takiej skóry, która się przetwarza, jest nie za bardzo przyjemny. Także jak będziecie wchodzić, ktoś wam zaoferuje tam, żebyście wzięli ten listek mięty, no to weźcie go ze sobą, bo po prostu no, uprzyjemni wam to tam zwiedzanie tych tarasów. To nie jest płatne, ale można zostawić dla właściciela tam sklepu, który to posiada, tip. Ja zostawiłem 10 dinarów, czyli to jest całe euro. I tak podlicząc sobie w ciągu dnia, jak ma, nie wiem, ponad 100, może 200, może 300 nawet tych wizytorów i każdy mu zostawi po dyszku, no to ma dobry utarg. Świat biznesu, nie? Czyli na chwilę obecną jest jeszcze to biznes, który przynosi zyski, bo zainteresowanie skórą naturalną, czyli skórą zwierzęcą jako produktu jest jeszcze, no tak powiedzmy, na topie, nie? Znaczy na topie, no jest to już bardziej, no może to było na topie w latach 80. czy tam 60. Każdy teraz obecnie, czy to indywidualny klient, czy klient korporacyjny, produkujący samochody, czy jakieś różne inne rzeczy, jak meble, stawia już bardziej na tą skórę syntetyczną, czyli która nie jest pochodzenia zwierzęcego tak zwane, nie? Czyli na chwilę obecną jest jeszcze to prosperujący biznes, ale bardziej już taki niszowy, mi się wydaje. Chociaż jeszcze w tych krajach afrykańskich i arabskich na pewno jeszcze możliwe, że trochę przetrwa, chociaż wątpię, nie? Tekstylia azjatyckie po prostu przejmą cały rynek i tak to będzie wyglądać. No. Przed przyjazdem do Maroka ktoś dla mnie wspominał, że Maroko jest tanie i można tu w sumie jechać bez pieniędzy, tak słyszałem, ale nie wierzcie w to, bo Maroko jest dość drogim krajem. Ceny tutaj są prawie takie same jak w Polsce, a za niektóre produkty nawet trzeba zapłacić więcej. Także wybierając się do Maroka, myślę, że powinniście. Pamiętajcie o tym, żeby mieć jakąś tam, no nie mówię olbrzymią ilość pieniędzy, ale przynajmniej liczcie na to, że ceny są takie same jak w Polsce. Ja praktycznie tutaj wydałem tyle samo jak w każdym innym kraju, nawet nie spożywając alkoholu, co jest dość pod względem finansowym dość zaskakujące, nie?
Jednak zdecydowanie miasto, które jest, szczególnie ta Medina jest naprawdę ciężkim kurde, do przeprawy, ciężko do przeprawy przestrzenią miejską. Wczoraj również się wyczytałem, że Medina cała, czyli cały ten okręg Starego Miasta, Fez, jest objęty ochroną UNESCO. Czyli całe miasto jest zaznaczone jako dziedzictwo narodowe. Ten most, co tutaj widzicie, który praktycznie graniczy z moim hotelem, w którym się zatrzymałem obecnie, jest również przez UNESCO, jak również przez Księgę Rekordów Guinnessa uznawany za najstarszym istniejącym uniwersytetem. Czy budynek, który tutaj jest, który wcześniej był w roku 1846, jeżeli dobrze pamiętam tą datę, to był stworzony jako meczet, mosk, centrum islamu i później jako szkoła edukacji, ale głównie przeznaczona do teologii, czyli do teologii studiowania islamu. Czyli praktycznie rzecz biorąc, nie biorąc pod uwagę różnicy między kształceniami w szkołach chrześcijańskich, czyli tych, z których przykładowo jest Bolonia, to Fez ogólnie wyprzedza Bolonię pod względem czasowym o ponad 150 lat, jeżeli dobrze kojarzę. Czyli jest to najstarszy istniejący uniwersytet, jaki ogólnie znamy. Bardzo prawdopodobne, że były też inne uniwersytety wcześniej w jakichś różnych odległych Chinach czy krajach azteckich i tak dalej, ale no, na tyle co jest obecnie w wiadomościach tak zwanych, nie? To jest to najstarszy istniejący uniwersytet, także bardzo się cieszę, że miałem przyjemność tutaj sobie się zatrzymać w tak bliskiej odległości tego uniwersytetu. Niestety dziedzińcu uniwersyteckiego nie można zwiedzać, jest zamknięty dla zwiedzających. Budynek tylko tak wygląda, można tylko stanąć, zobaczyć na wejściu. Z tego, co tutaj usłyszałem od przewodników, to poza studiami islamu, czyli teologii islamu, było również studia prawa islamu, jak również i matematyki. Czyli był to troszkę uniwersytet, czy raczej szkoła edukacyjna o kilku profilach. Nie tylko profilu teologicznym. Jak z początku myślałem, jak z początku wyczytałem. Powracając do aspektów cenowych w Maroko, to muszę Wam powiedzieć, że tak jak niektóre rzeczy są drogie, tak jak wcześniej wspominałem Wam, tak na przykład noclegi w Fez są troszkę tańsze niż w Marrakeszu. Przynajmniej o połowę z tego co zdążyłem doświadczyć, bo mój hotel jest prawie pusty, a ceny są o połowę niższe niż w Marrakeszu. Niektóre produkty, takie jak ryby czy owoce i warzywa są też w miarę tanie, ale to są produkty takie typowo dla chyba ludzi żyjących tutaj, nie? Czyli dla mieszkańców, dla turystów to raczej nie kupujemy rzeczy na marketach, tylko korzystamy z restauracji, a ceny restauracji wcale nie są aż takie niskie, jakby się wydawało od kraju afrykańskiego. Dzień dobry. No i musicie się liczyć z tym, że jest to wydatek prawie tyle taki sam jak pójście do restauracji w Polsce, w Krakowie, w Lublinie czy w jakimś innym turystycznym mieście. Czyli 50 zł na obiad trzeba przynajmniej sobie tak przeznaczyć
bez większej rozrzutności, że tak powiem. Robert Lewandowski zdecydowanie przebił już papieża i Wałęsę w popularności jako Polaków. Jak nie idę, gdzie nie idę się ktoś mnie zapyta, skąd jestem i odpowiadam: Polonia. O, Poland, good people, Lewandowski. Taki postęp cywilizacji, nie? Ja i krótka odmiana po wizycie u fryzjera. To natomiast jest mój hotel, w którym się zatrzymałem, a raczej dziedziniec tego hotelu. Jak widzicie, jest to spora przestrzeń. Bardzo udekorowana w stylu arabeskowym. Z początku nawet się zastanawiałem, czy się nie zatrzymałem w jakimś mosku, bo tak wszystko jakoś to podpowiadało. A mój pokój, w którym się zatrzymałem. Fajnie, że to jest cały pokój mam w sumie dla jednej osoby, nie? Ale myślę, że w jakimś większym sezonie, no to z pewnością byłoby to jako pokój rodzinny. Łoże razem z dekoracją. Klimat królewski prawie, można powiedzieć. A widok mam z pokoju, czy raczej z okna pokoju taki. Czyli jak widzicie, prawie 15 czy 16 metrów wysokości tego budynku. Naprawdę, kurde, imponujące, no z pewnością odmienność kulturowa, nie? Do tego, co można mieć w Skandynawii czy w Europie. Budynki tego typu to jest tak zwane riady, czyli budowane na zasadzie kwadratu, czyli takiej przestrzeni jadalnej, rodzinnej i wokół ściany i apartamenty, czy tam pokoje. Czyli taki typowy styl tradycyjny chyba dla krajów, nie wiem czy dla wszystkich krajów arabskich, ale dla Maroka to zdecydowanie. Ruski kamera? Ruski? Japanese. Japanese.